No i siemanko. Wjeżdżamy właśnie do Bośni i Hercegowiny. Mój 106 kraj. Bośnia i Hercegowina to kraj położony na skrzyżowaniu Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej. Zachwyca swoją bogatą historią, różnorodnym krajobrazem i wielokulturowym dziedzictwem. To miejsce o wyjątkowej mieszance wpływów kulturowych i religijnych, gdzie spotykają się islam, prawosławie, katolicyzm i judaizm. Kraj ten oferuje widoki pięknych gór, rozległych lasów i krystalicznie czystych jezior. Bez względu na to, czy ciekawość kieruje Cię do jej historycznych zabytków, przyrodniczych skarbów czy kulturalnej rozkoszy, Bośnia i Hercegowina potrafi zaskoczyć. Siemanko, witamy w Bośni i Hercegowinie. Jesteśmy dokładnie w Sarajewie, czyli w stolicy, w miejscu wielokulturowym z bardzo przykrą historią i właśnie teraz posłuchajcie coś na ten temat. Sarajewo, stolica Bośni i Hercegowiny, to miasto niezwykłych kontrastów i ciekawej, ale przykrej historii. Leżące w dolinie otoczonej górami miasto ma duszę kulturową, która odzwierciedla różnorodność jego mieszkańców. Jego stare miasto to labirynt wąskich uliczek, które okazują zarówno osmański, jak i austro-węgierski wpływ na architekturę. Symboliczny most łaciński przypomina o okrucieństwach wojny, podczas gdy świątynie różnych wyznań wyrażają religijną różnorodność. Sarajewo to także kulinarna uczta, oferująca tradycyjne dania takie jak czewapi czy baklawa. Miejsca takie jak Tunel Życia i muzea upamiętniające wojnę oddają hołd przetrwaniu i determinacji mieszkańców w obliczu konfliktu. Wreszcie góry wokół miasta zapewniają ucieczkę od zgiełku ulic, zachęcając do wędrówek i podziwiania spektakularnych widoków. Dobra, zaczynamy właśnie zwiedzanko od głównego miejsca, jakim właśnie jest plac Boscarsija. A to nie... wydaje mi się, że to wszystkie te S i C na górze takim daszkiem czyta się szyczy. Boscarsija, no nie wiem jak to się czyta. Boszczar... Nie wiem, nie znam ich języka. Boszczarsija. Nie znam ich języka, także nie wiem jak to się wymawia. Wiecie, że to jest główne miejsce właśnie, gdzie się kumuluje bardzo dużo lokalnych sklepików, restauracji. Jest tu też bardzo znana studzienka z Sebilli, którą zaraz znajdziemy, gdzie właśnie było napisane, że jest to najbardziej pocztówkowe miejsce, gdzie jest najbardziej fotografowane właśnie w całym Sarajewie. O tym, co wcześniej mówiliśmy, że jest to wielokulturowe miasto. Chodziło o to, że właśnie żyją tu razem ze sobą wyznawcy chrześcijaństwa, islamu, judaizmu i prawosławia. Razem są tutaj skumulowani. Czytaliśmy, że właśnie tutaj głównym daniem są też czewapi. Także już się nie mogę doczekać, jak pójdziemy na obiad. Ale jeszcze trochę przed nami. Na początku zwiedzanie i nagrywanie. O, i muszę kupić magnesy. Zaraz popatrzymy coś, jakieś ładne znaleźć. Mostar, Sarajewo. No niektóre ładne rzeczy, co? Ale niektóre to takie... O. Giczowate. Ale tutaj to bardzo turecko. No. Wyparzenia kawki. Dobra, chodźmy zobaczyć ten główny plac. Ten meczet piękny. I wysoki minaret. No i tak wygląda ten plac.
No i tam przed nami widzimy tą właśnie Sebli studzienkę. Są to pozostałości po miejskim wodociągu, jedne z pierwszych w Europie, które powstały. Można sobie wody nalać. No i było też napisane, że bardzo, bardzo dużo gołębi tutaj jest. A później wszystko zasrane. Byliśmy zamienić pieniądze właśnie teraz. Pokażę wam, jak wyglądają. Patrzcie, jakie stare w ogóle są. To jest 50 marek, 20 marek i 10 marek. Cena mniej więcej to jest jakieś, jedna marka jakieś około 2 zł, powiedzmy. Śmieszne takie pieniądze No stare. takie bardzo stare, bo po prostu jak wiecie, jak u nas jakieś ktoś wtedy kupował, wiesz, w setkach tysięcy złotówki, takie papierowe, takie stare, no to one tak wyglądają. Ciekawie. Pokażę wam, jak tutaj wygląda jeden z głównych meczetów, chyba główny tutaj w sumie w centrum. Nie chcę wchodzić do środka, bo w ogóle nawet nie można, widzę. Nie mają, tylko mogą się przyjść pomodlić. No akurat teraz jest zamknięty. Dobra, zobaczymy, co tutaj jeszcze. Tutaj to już w ogóle wygląda, jakby się wchodziło. Tutaj wygląda, jak w Istambule, jak się wchodziło. No, na naprawdę. Oczywiście mniej zatłoczone, mniej I wszystkiego. dużo mniejszego, ale bardzo podobnie. Ale tak. No ja tutaj bardzo się czuję jak w Turcji. Jak w Turcji, no naprawdę. Po Sarajewie kolejnym punktem, do którego pojedziemy, po kolejnym miastem, do którego pojedziemy, to będzie Mostar. Jest to przepiękne miasto i takie dość znane. No. Bardzo dużo osób tu pisało o tym, że warto tam pojechać, plus dodatkowo wodospady, które są też już na trasie w stronę Chorwacji, jakbyśmy wracali. Jak on się nazywał? Krawica? Coś takiego? Krawica, tak, no. To chyba takie najbardziej popularne miejsca, do których turyści przyjeżdżają, właśnie Mostar i te wodospady, no nie? Tak, no. Sarajewo, no to jest stolica, no to wiadomo, ale wydaje mi się, że jak ktoś jest w Chorwacji, no to najszybciej tam, no nie? Do Mostaru można sobie skoczyć. Na granicy bardzo łatwo przejazd, bardzo szybko w sumie. Sprawnie, Bardzo tak. sprawnie. Pan jak tego zapytał, gdzie jedziemy, powiedzieliśmy, że właśnie Mostar, wodospady i to od razu uśmiechnął się, powiedział, no Tak. wszyscy pewnie tak jeżdżą. No. Także się nie ma co dziwić, bo wyskoczyć właśnie z takiej Chorwacji to na dole jak się jest, to jest na jedną noc można wyskoczyć, 2 dni sobie zwiedzić. Teraz jak tak patrzymy właśnie, przyszliśmy na taki bufecik, no to wygląda naprawdę jak byliśmy w Turcji na bufetach, tak samo. Tam jeszcze więcej wszystkiego. Zaraz Wam powiemy, jak cenowo to wygląda. Tak, jak smakowało, bo to najważniejsze. Jedzonko, pycha. Dobra, ruszamy teraz dalej na zwiedzanie. Wiecie co? Pamiętajcie o jednej bardzo ważnej rzeczy. Jak tu przyjeżdżacie, miejcie gotówkę. Zdecydowanie. W wielu miejscach tą gotówkę nie można płacić kartą i to jesteśmy w centrum miasta. Także pamiętajcie, my to w sumie na farcie trochę zrobiliśmy, bo zostało nam trochę jeszcze pieniędzy z Serbii. I mówię, o, kantor, to zamienimy. No i to nam I uratowało. to nam uratowało bardzo. O, jaki stary samochód wojenny. Nie no, ale aż tyle. Zobaczcie. A to A to Muzeum jest Muzeum Sarajewa. Sarajewa, no. Za nami most łaciński. I to właśnie ten most odcisnął się na historii Sarajewa, nie dlatego, że jest jakimś, nie wiadomo, jak specjalnym mostem, tylko że tutaj doszło do bardzo przykrego wydarzenia, którego po prostu następstwa później miały jeszcze gorsze skutki. Już Wam opowiadam, co się stało. Rano o 10:50 19-letni Gavrilo Princip wypatrywał nadjeżdżający samochód z arcyksięciem Franciszkiem Ferdynandem, który jechał tutaj ze swoją żoną. I ten 19-letni chłopak zastrzelił ich obydwoje i później cały splot wydarzeń, który był po tym, doprowadził do wybuchu I wojny światowej. Także to miejsce jest naprawdę bardzo, bardzo historyczne. Teraz przejdziemy właśnie tym mostem. A jak on się nazywa, mówiłeś? Tak, mówiłem, most łaciński. I następnie przejdziemy tam, gdzie jest ten ratusz i tam właśnie stamtąd wyjeżdżali tym samochodem. Dojechali po prostu tutaj
No i wydarzyło się, co się wydarzyło. Dobra, przejdźmy teraz do ratusza. No i tutaj jesteśmy właśnie pod tym ratuszem. I w ogóle się okazało, że my tu mamy zaparkowany samochód. Nawet nie wiedzieliśmy wcześniej, że to jest właśnie tutaj. Wejdziemy tam do środka, bo jeśli się uda to w ogóle, nie wiem czy teraz jest otwarty dla zwiedzających. Bardzo ładnie tam w środku wygląda. O, tutaj możecie zobaczyć w ogóle, jak wygląda flaga Bośni i Hercegowiny. Tutaj jest napisane o tym podpaleniu. Tutaj w ratuszu się mieściła, tak? Taka bardzo duża biblioteka to tutaj było, prawda? I przez ogień spłonęły naprawdę... Tutaj jest napisane, że ponad 2 miliony książek i różnych dokumentów. No i dobra, jesteśmy tutaj w środku. Nie mogę też tak głośno mówić, bo bardzo duże echo tutaj jest. Wygląda pięknie. Wejście tutaj do środka kosztuje około 22 zł. 10 marek. Patrzcie, tu po wojnie. A to jest tylko jakby rzeźba, instalacja. No. Właśnie, co do jeszcze Bośni i Hercegowiny. Dobrze, jakbyście sobie na przykład przesłuchali podcastu historycznego o ludobójstwie w Srebrenicy. Właśnie Srebrenica jest przy granicy z Serbią. I tam się wydarzyła masakra, No. ale nie wytłumaczymy Wam tego na pewno lepiej niż Rafał Stradowski. Dokładnie tak, którego serdecznie pozdrawiamy. Zrobił niesamowity podcast. Generalnie do tego budynku po II wojnie światowej przeniesiono Bibliotekę Narodową, która spłonęła w 90% przez bombardowanie w 92. I wiecie, to były ogromne straty, bo to nie tylko były książki, ale też dokumenty, no jakby całe takie pisemne dziedzictwo narodowe po prostu w 90% przestało istnieć. No i tak, tutaj naprzeciwko ratusza możecie zobaczyć, wygląda w całej swojej okazałości. Bardzo piękny budynek. Stoi taki oto domek, który nazywa się Przekornym Domem, czyli Inat Kuca i ma ciekawą legendę. Legenda głosi, że właściciel tego domu, który jest tutaj, wcześniej ten domek stał tam, gdzie meczet, dokładnie. I chcieli zbudować ten meczet, ale właściciel tego domu powiedział, że się nie zgadza i powiedzieli mu, że przyniosą mu ten dom na drugą stronę rzeki, tu gdzie stał ratusz. Ale powiedział, że jedyna opcja jest taka, że przyniosą cegła po cegle, że dom ma być ten sam. Zgodzili się na to, przenieśli go na drugą stronę i po czasie stwierdzili już te kolejne pokolenie, że chcą wybudować ratusz. No i znowu powiedzieli, że tak, pod warunkiem, że przeniosą znowu cegła po cegle na drugą stronę, niedaleko meczetu. No i tak właśnie stoi tutaj ten domek, który nazywa się Inat Kuca, czyli Inat Kucza, no nie wiem jak to się wymawia, możecie sobie zobaczyć, tam na górze jest nazwa. Ale pamiętajcie, że to tylko legenda, ile w tym prawdy, nigdy nie wiadomo. Kolejną atrakcją też w tym mieście jest to, że tu dookoła macie góry. Jest dużo punktów widokowych, można sobie całe Sarajewo z góry zobaczyć. Co było okropne dla nich podczas oblężenia, Dokładnie bo tak. oni mieli za bardzo jak się stąd wydostać. Ale jeśli chodzi o turystyczne względy, no to wiadomo, że to jest Tak. całkiem ciekawe. Musicie wiedzieć, położenie. że wojna w ogóle w Sarajewie trwała ile? 3,5 roku, 3,5 tak? roku. Ponad 100 000 osób zginęło, ale o tym już też Też słuchaliście. troszkę płynie. I jeszcze dodatkowo teraz idziemy na kolejne takie miejsce, które
nie może być używane i uznawane jako atrakcja turystyczna, bo doszło tam do 2 strasznych w sumie masakr, gdzie zginęło bardzo dużo ludzi. Jest to targ, no, który po prostu został takim celem. Zaraz wam pokażę. Ludzie wiedzieli, że dużo osób się tam zbiera, ponieważ ludzie potrzebowali jedzenia i tak dalej. Tam właśnie stamtąd mogli brać swoje zapasy. No i doszło tam do czegoś strasznego, ale jak już tam dojdziemy, to wam trochę więcej opowiemy o tym. Wojna w Bośni i Hercegowinie miała miejsce w latach 1992-1995. Konflikt ten wybuchł po rozpadzie Jugosławii i był wynikiem napięć między różnymi grupami etniczymi i religijnymi w regionie. Przebieg wojny w Sarajewie był szczególnie tragiczny, ponieważ miasto było oblegane przez bośniackich Serbów, którzy dążyli do utworzenia swojego terytorium w Bośni i Hercegowinie. Miasto znalazło się w sytuacji oblężenia, a jego mieszkańcy byli narażeni na stałe bombardowania i ostrzał artyleryjski. Wielu cywilów padło ofiarą tej wojny, a miasto doświadczyło ekstremalnych warunków życia, głodu i cierpienia. Międzynarodowe społeczności podejmowały próby mediacji i interwencji, co ostatecznie doprowadziło do osiągnięcia porozumienia i zakończenia wojny. Ale wojna w Bośni i Hercegowinie stała się symbolem okrucieństwa konfliktu na Bałkanach i pozostawia trwałe piętno na historii miasta oraz całego regionu. Wiecie co, wiem, że w ostatnich odcinkach był trochę problem z mikrofonami, bo dopiero wczoraj zobaczyliśmy te odcinki i zobaczyłem, że nieraz po prostu były bardzo wyczulone. Zmieniłem troszkę ustawienia, myślę, że w tym odcinku już powinno być trochę lepiej, przynajmniej mam taką nadzieję. Jeśli nie, znowu będę próbował trochę zmienić. Wiecie, to jest nowy sprzęt, którego dopiero się uczymy używać. No i po prostu czasem się tak zdarza. No. Dobra, teraz wchodzimy na targ Markala. 2 masakry miały tutaj miejsce. Pierwsza w 1994 roku, jak zrzucili tutaj pociski. Ludzie wiedzieli, że tutaj się kumuluje masa ludzi i że jak rzucą, to zginie bardzo dużo osób. W pierwszym ataku zginęło 68 osób, plus 100 zostało rannych. Drugie takie wydarzenie miało miejsce w 95 i wtedy zginęło 28 osób. Podobno są tutaj dalej miejsca, gdzie widać te ślady po tych kulach, po tych pociskach, które zostały rzucone. I też widziałem na zdjęciach, że są plamy normalnie, gdzie tak jakby krew. No. Zobaczmy to. No, tutaj jest to miejsce, jest pocisk. Takie pociski. Krew, tylko... No nie krew, no ale no, tak wygląda, jakby było po prostu. Ale ten pocisk jest cały czas, no. Tu jest pomnik jeszcze. No, tu jest pokazane, tylko to jest napisane, że 67 osób, a ja na internecie czytałem, że 68 osób zginęło wtedy 5 lutego w 94. I tutaj upamiętniające, tak? Ulica. I jeszcze chyba gdzieś było na budynku jakimś, no nie? No, że jest od kul. Teraz za bardzo nie widać, bo tutaj jest Ale zaraz wszystko... znajdziemy. Na pewno gdzieś tu to jest. Dobra, to co Wam przed chwilą pokazywaliśmy, to miejsce, gdzie ten pocisk jest i to, co wygląda jak ślady krwi, to jest Czerwona Żywica i to się nazywa, jest ogólnie ponad 200 takich miejsc tutaj w Sarajewie, to się nazywa Sarajewskie Róże. Były tak oznaczane miejsca, w których w ostrzale artyleryjnym zginęły przynajmniej 3 osoby. I takie oznaczenia zaczęły być wcielane w życie w latach 90. Czekajcie, bo auto przyjechało w latach 90. No i właśnie było napisane, że w Sarajewie jest ponad 200 takich miejsc. Później to zaczęło tam zanikać, ale od 2012 zaczęli znowu te miejsca tak bardziej oznaczać tabliczkami właśnie ofiar. Upamiętniać. Żeby upamiętnić po prostu te miejsca. Wiecie co Wam powiem, że naprawdę przyjechaliśmy tutaj, a to chcieliśmy tak zobaczyć po prostu, jak wygląda to Sarajewo, ale jak zaczęliśmy troszkę czytać, bardzo dużo
sumie poczytaliśmy na temat tego, co się tutaj działo, jak to wszystko funkcjonowało wtedy i tak dalej, jak ci ludzie tutaj się bronili, ile czasu to wszystko trwało. Niesamowita historia, oczywiście bardzo przykra, bo 100 000 ludzi zginęło, no ale jednak wiecie, jak się idzie tymi ulicami, jak się jest w tych takich miejscach, takich bardzo historycznych dla nich, bardzo ciekawe. Tak samo pamiętam w Wietnamie, jak byłem, to jak w Saigonie pojechałem, dokładnie w Ho Chi Minh, pojechałem do Muzeum Wojny, która była między Wietnamem a Stanami. Tak też myślałem, że pojadę na chwilę, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Ale ogólnie muzea to jakoś niespecjalnie mnie interesowały. Tyle czasu tam spędziłem, po prostu jak mnie to wszystko wciągnęło, jak zacząłem tam czytać o tym wszystkim. Później jak pojechałem na te tunele w Wietkongu też, no niesamowite to było. Jak ktoś będzie się wybierał do Wietnamu, to bardzo, ale to bardzo polecam. No to było na pewno jedno z ciekawszych miejsc, które zobaczyłem w całym Wietnamie. Nie mówię, że ładny, bo ładnych jest bardzo dużo innych, ale to były ciekawe. Popatrzcie, jak tu na budynku widać ile kul, znaczy dziur po kulach. Tu jest wejście do tego tunelu. No i z tego tunelu właśnie korzystali uciekinierzy, którzy próbowali się z miasta wydostać, Sarajewa, które było totalnie odcięte od świata. No ale też rząd właśnie w Bośni razem z prezydentem. Popatrzcie, tutaj oznaczona kolejna czerwona róża. Odsuń się trochę z tego. Na necie napisane, że nawet tym tunelem mogło 1 000 000 osób przejść. Wtedy było, wiecie, żywność dostarczana do miasta, ludzie uciekali. Niesamowite miejsce. Tutaj możecie zobaczyć ceny, jakie są. Kolejne miejsce, gdzie potrzebujecie gotówkę. Nie można płacić kartą, nie można płacić euro, trzeba mieć marki. Ale tutaj taka podpowiedź jest obok, taki domek, gdzie pani sprzedaje pamiątki. Pokazywała na zdjęcie jej świętej pamięci męża z Johnem Travoltą, także nie ma to tamto. I zamieniła nam euro na 20 marek. Ile wejście kosztuje? 10 marek, czyli 23 zł? 22? Coś takiego. Thank you. I kolejne miejsce. Kolejne miejsce zaznaczone. Czerwona róża. Czy zginęło tu dużo ludzi? Znaczy więcej niż 3. A czekajcie, tu się wchodzi do tego? Tunel jest tam, tam jest znak. Tutaj też chyba. Co? Tam jest No napisane. dobra, chodźmy tam. Może tu się wychodzi, może to taki krótki odcinek tylko jest. Tutaj widać. O, pisze Sarajewska róża. Ale to jest, to tak niedawno było, no nie? Tak bardzo niedawno. Wchodzimy do środka. O, patrzcie. Czekaj, coś tu przeczytać. Nie wiem, czy w ogóle uda nam się wejść do tunelu. Z każdej strony, gdzie idziemy, to widzimy, że jest zamknięte. Wiemy, że tylko 25 metrów jest udostępnione turystom. Ciekawe, czy nam się w ogóle to uda. Tutaj. A może tu się wchodzi. Niesamowite, co? Patrzcie, są takie wózki. There are two. Czytałam, że bardzo ciężko było im to zbudować, bo nie mieli wystarczająco właśnie
sprzętu, ludzi, wolontariusze na 3 zmiany pracowali całą dobę, żeby mogli to wybudować. No ale to było im niezbędne do przeżycia, do dostarczenia zapasów, broni. No, wszystkiego. A teraz właśnie w tym tunelu, jak przypomniały mi się też tunele w Wietkongu, jak byłem w Wietnamie. Tylko tam to było tak małe, tam w ogóle wejścia do niektórych tuneli to były takie, że normalny człowiek to by tylko nogę mógł wcisnąć. A oni ci mali Wietnamczycy? Nie wiem, ale my idziemy tam dalej? No idziemy cały przejść. Ja nie wiem, czy ja chcę jakieś mam klaustrofobiczne fobie. Tam. To oni tam wciskali się, jeszcze wyskakiwali z karabinami, jeszcze zabijali żołnierzy amerykańskich. Miejsce na pewno warte zobaczenia. Ale oni te tunele to mieli tam tak poplanowane, że po prostu szok. Ej, musisz mnie stąd wyprowadzić, wiesz? Bo mam jakieś... Przecież jesteśmy już na końcu. No ale zaraz dostanę ataku paniki. No dobrze, ci mówię. wyprowadzam cię, idziemy tam. Tam możecie zobaczyć zdjęcia, jak to wyglądało. A tutaj jest ten dom, przez który się wchodziło. To jest film pokazany, jak bombardowali właśnie. A tu macie fajnie zobaczyć, możecie teren, jak Serbowie otoczyli właśnie Sarajewo. Dobra, ale teraz wam powiem jeszcze w takim dużym skrócie, jak w ogóle doszło tutaj do wojny. Tak, jakby o co w ogóle chodziło, żeby ktoś, kto nie zna do końca, no to żeby wiedział mniej więcej o co chodzi. Więc tak na terenie Bośni żyli zarówno Bośniacy, jak i bośniaccy Serbowie, którzy nie byli zadowoleni z tego, że Bośnia jest oddzielnym krajem. I państwo się podzieliło na Serbów, na Bośniaków, którzy ze sobą, jakby między sobą walczyli. Rozkład sił był bardzo jakby nierówny. Bośniacy mieli dużo mniej zasobów, dużo mniej sprzętu, dużo mniej ludzi. Serbowie mieli dużo lepszy sprzęt, jakby znacznie prowadzili to starcie. No i miasto Sarajewo było oblężone przez około 3 lata. Mimo to nie poddało się, nigdy nie zostało zajęte. Ale naprawdę mnóstwo ludzi zginęło. A już pomijając jakby samo Sarajewo, to wojna w Bośni i Hercegowinie pochłonęła nawet do 200 000 osób, więc to są naprawdę ogromne liczby. I czytaliśmy, że to jest 100? Różne źródła podają. Ja czytałam, że około 100, ale nawet niektóre źródła podają, że 200. Ale też mnóstwo osób musiało po prostu porzucić swoje domy, swoje życie i zostać uchodźcami. Ale jeszcze... Ale też chodziło o to właśnie, że oni się w ogóle chcieli odciąć od Jugosławii, tak? Oni Znaczy Jugosławia już była po rozpadzie, tylko po prostu Serbowie jakby chcieli przynależeć do tej większej przynależności Serbów. Nie chcieli być jakby oddzielną, autonomiczną jednostką, tak jak to jakby się zakończyło, tak, że Bośnia i Hercegowina się odłączyły. I tak naprawdę ta wojna zakończyła się dlatego, że NATO i ONZ no, pomogły w tym, tak, i ostatecznie ten konflikt został uciszony, ale no bardzo był okrutny i zarówno i z jednej strony, jak i z drugiej były dokonywane czystki etniczne, rabunki, gwałty, morderstwa i tego typu rzeczy, także to jest i ludobójstwa. Naprawdę nie do pomyślenia. Tak. Dobra, także dzięki wielkie, że oglądaliście ten odcinek. Wydaje mi się, że zrobiliśmy dla Was fajny materiał, pokazaliśmy parę ważnych rzeczy, coś się dowiedzieliście, także myślę, że to jest miejsce, które warto też zobaczyć. Jak będziecie w Bośni i Hercegowinie, na pewno odwiedźcie też te miejsca, które my zobaczyliśmy, poczytajcie trochę o czym do czego tu doszło. No i tyle, dzięki wielkie. Kolejny odcinek będzie z pięknej miejscowości Mostar, a także z wodospadów Krawica i następnie wracamy do Chorwacji. Także zapraszamy serdecznie. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał, wspierajcie nas komentarzami, lajkami i zapraszamy oczywiście na nasze konta na Instagramie. Pozdrawiamy serdecznie. Na razie.